Guild Wars 2 od lat wyróżnia się na tle innych MMO jedną fundamentalną zasadą – sprzęt się nie starzeje. W większości gier tego gatunku każdy nowy dodatek oznacza, że twój dotychczasowy ekwipunek staje się przestarzały. W Guild Wars 2 jest inaczej, tutaj raz zdobyty dobry sprzęt pozostaje dobry na zawsze. Nie ma wyścigu za coraz wyższymi poziomami przedmiotów, nie ma presji, by co pół roku lub rok wymieniać cały ekwipunek. Ta filozofia sprawia, że proces zdobywania sprzętu jest bardziej przemyślany, a każda inwestycja, czy to czasowa, czy finansowa, ma realną wartość na dłuższy czas. Dlatego zrozumienie systemu uzbrojenia nie jest tylko kwestią, jak zdobyć lepszy miecz. To decyzja o tym, jak zbudować fundament swojej postaci na długi czas. W tym poradniku przeprowadzę Cię przez cały proces od pierwszych kroków na poziomie 80, aż po pełne wyposażenie, które pozwoli Ci wejść w dowolną aktywność gry. Jednak zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak zdobywać konkretne uzbrojenie, porozmawiajmy o tym, jakie tiery uzbrojenia są dla Ciebie istotne, a są 3. Pierwsze są egzotyczne. Są to przedmioty, które pozwalają Ci na zrobienie praktycznie 99% zawartości gry. Nie mają jeszcze najlepszych statystyk, ale sprawny gracz potrafi wycisnąć z nich topowe wyniki. Egzotiki są łatwe do zdobycia. Możesz je stworzyć, kupić i co ważne, nie są bardzo drogie. Egzotyczne przedmioty są dla wielu graczy podstawą uzbrojenia na długie lata, jeśli nie na praktycznie całość rozgrywki. Jednak takie przedmioty nie pozwolą Wam robić tylko jednego rodzaju kontentu, a mianowicie chodzi tutaj o fraktale. No i dlatego wchodzimy tutaj w Ascendety. Jest to uzbrojenie, które osiąga sufit w kwestii wysokości statystyk. Nie ma już wyposażenia, które miałoby wyższe statystyki. Ascendetowe przedmioty odblokowują specyficzną właściwość uzbrojenia, czyli miejsce na infuzję. Jednak tak naprawdę czym właściwie są infuzje? Gdy chcesz iść na fraktale, zobaczysz, że im wyższy poziom wybierzesz, tym więcej potrzebujesz punktów Agony Resistance. Agonia to specjalna mechanika, która zabija na fraktalach, więc jeśli nie chcesz tam ginąć, potrzebujesz infuzji, które dadzą Ci na nią odporność. I tutaj wchodzi właśnie Ascended Gear, który ma miejsce na wkładanie infuzji. Dla przykładu, potrzebujesz 18 Agony Resistance. Aby to osiągnąć, możesz wrzucić 18 infuzji plus 1, czego oczywiście nie polecam, albo, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem, 2 plus 9, które dla większości graczy są podstawą w budowaniu odporności na agonię. Są także przedmioty legendarne. Ten ekwipunek wymaga od Was znacznie większego zaangażowania, by go zdobyć. Legendarny ekwipunek ma takie same statystyki jak Ascended, a także posiada miejsce na infuzję. Jednak wyróżnia się ogromnym quality of life. Pozwala bowiem na darmową i natychmiastową zmianę statystyk, darmową zmianę wyglądu oraz daje możliwość używania go na wielu postaciach, które mogą korzystać z danego typu pancerza. To sprawia, że legendy to gigantyczne ułatwienie w rozgrywce i spora oszczędność pieniędzy, jeśli gracie na wielu postaciach. Dobrze, teraz pora na statystyki, jakie wybrać oraz o co z nimi chodzi. W grze istnieją różne zestawy statystyk, nazwane na różne sposoby. W pewnym momencie nie zwiększasz już ich wartości, a wybierasz po prostu to, jakie statystyki mają znaleźć się w Twoim buildzie. Głównymi statystykami, z jakimi się spotkasz w grze i które często są brane do buildów, to Berserker pod czysty DPS. Te statystyki są z podstawki gry, co oznacza, że są stosunkowo łatwe do zdobycia. Viper dla obrażeń od kondycji, czyli wszelkiej maści krwawienia, zatrucia itd. Do nich potrzebujesz dodatku Heart of Thorns. Harrier pod leczenie i tankowanie. Tutaj potrzebny jest dodatek Path of Fire. Celestiale są w stanie dać Wam wysoki komfort grania w open worldzie, zapewniając wszystkie statystyki w średnich wartościach. Dlatego jest to świetne wyważenie pomiędzy ofensywą a defensywą. Jeśli nie wiecie, jakie statystyki będą Wam potrzebne, wejdźcie na stronę Snowcross lub Hardstack. Są tam pokazane przedmioty, jakie potrzebujecie do danego buildu. Oczywiście, jeśli widzicie tam Ascended Gear, nie oznacza to, że musicie od razu taki mieć. Egzotiki w zupełności wystarczą. Pełną listę statystyk oraz informacje, z jakiego dodatku pochodzą, znajdziecie w opisie materiału. Dobrze, pogadajmy teraz o tym, jak zdobyć różne rodzaje ekwipunku, w zależności od tego, w co celujecie. Jeśli chodzi o armor egzotyczny, sprawa jest stosunkowo prosta. Taki ekwipunek możecie zdobyć na kilka sposobów. Trading Post to chyba najłatwiejsza i najszybsza metoda. Wchodzicie na rynek, wybieracie interesujące Was statystyki i kupujecie.
I teraz ważna notka. Nie wybierajcie pierwszego lepszego ekwipunku. Jeśli to zrobicie, bardzo często po prostu przepłacicie. Wypełnijcie opcje filtrów, ustawcie sortowanie po cenie i zobaczcie, jak duże różnice potrafią być przy tych samych statystykach. Na ekranie powinniście teraz widzieć listę nazw najtańszych armorów w kontekście danej statystyki. Niestety czy to Viper czy Celestial nie posiadają swoich tańszych wersji na Trading Postie. Jednak o innym sposobie na Vipera zaraz porozmawiamy. Całkiem ciekawą opcją na egzotyczną zbroję Berserkera jest Karma oraz NPC znajdujący się w Cursed Shore, w lewym dolnym rogu mapy. Tam za 252 tysiące karmy sprzedawca jest w stanie dać wam każdą wagę armora egzotycznego ze statystykami Berserker. Jeśli chodzi o Vipera, całkiem fajną metodą jest mapa Verdanbrink, w dodatku Heart of Thorns. Tam jesteście w stanie kupić prawie cały zestaw. Prawie, ponieważ nie kupicie tylko chesta. Ową klatę możecie zdobyć z Wyvern Matriarchy bądź z reward tracków PvP oraz z WVW. By móc kupić ten armor od żaby potrzebujecie masterki Itzel Language oraz Airship Party, zdobywane m.in. ze skrawków leżących na mapie oraz z eventów na mapie. Jeśli chodzi o trinkety egzotyczne, można je także kupić na Trading Postie, jednak wydaje mi się, że lepiej od razu celować w ascendety, egzotyki używając jako bardzo krótkie przedmioty przejściowe. Także tym sposobem przechodzimy do Ascended Armora i broni. W tym momencie najprostszą, choć może nie najszybszą metodą jest Wizard Vault. Co kwartał możecie kupić 3 części Ascended Armora oraz jedną broń tej jakości. Wychodzi więc około 180 dni na zebranie całego zestawu, co jest bardzo długim czasem. Dlatego ta metoda powinna być raczej dodatkiem do innych sposobów, a nie głównym źródłem zdobywania ekwipunku. Dość starą, choć ciągle dobrze działającą opcją jest crafting Ascended Armora oraz broni. Jednak podejrzewam, że dla nowego gracza może to być lekko przytłaczające. Trzeba zebrać materiały, wbić poziom craftingu, do tego posiadać receptury. I choć crafting nie jest już tak drogi jak kiedyś, nie każdemu będzie się chciało tworzyć armor od zera. Jednak jeśli ktoś się znajdzie, w opisie macie link do potrzebnych stron. Jedną z ciekawszych opcji są Strike Mission czy teraz Raid Encounter oraz klasyczne rajdy. Dają one Magnetite Shardy, które można wydać na Ascended Armor oraz bronię. Powiem więcej, rajdy potrafią dropić taki ekwipunek bezpośrednio z siebie i to całkiem często, choć nie zawsze z idealnymi statystykami. Jednak to nie oznacza, że taki sprzęt jest bezużyteczny, ponieważ zarówno broń, jak i armor można zmienić pod względem statystyk. Recepturę do Mystic Forge'a macie pokazaną na ekranie lub w opisie filmu. Dodatkowa informacja, w aerodromie znajduje się NPC, który sprzeda wam wybrany Ascended sprzęt, więc w wielu przypadkach zmiana statystyk nawet nie będzie konieczna. Jeśli chodzi o bronię, istnieje jeszcze opcja zrobienia kolekcji specjalizacji. Wystarczy wejść w Achievements, Collection i Specialization Collection. Jednak miejcie z tyłu głowy, że musicie mieć wtedy daną klasę oraz dodatek, w którym specjalizacja została wydana, aby móc ukończyć tą kolekcję. Inną całkiem ciekawą metodą na Ascended bronie jest Tequatl, czyli boss ze Sparkly Fen. Zabijając go jest szansa, że wydropi wam on skrzynię z bronią do wyboru. Nie jest to na tyle duży procent, by broń wam leciała co walkę, ale też nie jest to niemożliwy do zdobycia drop. Także jak będziecie w okolicy, warto się przejść, kto wie, może poleci wam Ascended. No i Ascended trinkety. W tym przypadku najprościej mają osoby, które potrzebują statystyk Berserker lub innych korowych statystyk. Takie trinkety możecie kupić u laurowego vendora oraz za guild komendacje zdobywane podczas guild mission. I teraz bardzo ważna sprawa. Trinkety Ascended mają status unique, co oznacza, że możecie nosić tylko jeden egzemplarz danego przedmiotu. Czyli jeśli chcecie mieć 2 akcesoria Berserker, musicie kupić 2 różne przedmioty z tymi samymi statystykami. Także nie możecie nakładać 2 tych samych pierścieni czy akcesoriów z tą samą nazwą. I teraz tak, jeśli potrzebujecie statystyk, których nie oferują ci korowi sprzedawcy, spokojnie są także inne opcje. Pierwszą taką opcją jest Living World sezon 3. Idziecie na mapę Bitterfrost Frontier z epizodu A Crack in the Ice, gdzie zbiera się jagody z krzaków. Wystarczy przebiec mapę i zebrać wszystkie dostępne krzaki. Możecie robić to jedną postacią, raz dziennie, lub wieloma, co znacznie przyspieszy farmę. U lokalnego sprzedawcy za jagody i Unbound Magic kupicie ringa, plecak i akcesorium.
Inną polecaną przeze mnie mapą jest Dragonfall z epizodu War Eternal z sezonu 4. Tam możecie kupić amulet, akcesoria oraz ringi, czyli praktycznie cały zestaw trinketów, jeśli dodacie do tego poprzednią mapę. 2 ringi, 2 akcesoria, amulet i plecak. Owe przedmioty kupujecie za Volatile Magic oraz Mistborn Moty. Możecie je farmić podobnie jak jagody, albo robić eventy i metę na mapie. Inną opcją jest granie z sezonów PvP lub WVW. Dostajecie wtedy specjalną walutę, którą możecie wydać na trinkety. Kwestia jest taka, że w obu tych trybach musicie zdobywać chesty. W PvP jest to poprzez granie meczy rankingowych, a w WVW po prostu musicie grać. Co ważne, te trinkety nie mają statusu unique, więc mogą być używane wielokrotnie na postaci, co daje im przewagę nad odpowiednikami z open worldu. Jednak miejcie też z tyłu głowy, że jest to metoda znacznie wolniejsza oraz mogąca stworzyć trochę stresu, tym bardziej jeśli gracie PvP, a dosyć szybko się odpalacie. Jeszcze inną opcją są fraktale. Grając ten tryb zdobywasz walutę, którą możesz potem wydać na wybrane przez siebie trinkety. Warto wspomnieć również, że trinkety lecą na potęgę ze skrzynek z daily fraktali. Jednak tutaj jest mocne RNG, czy statystyki, które polecą, będą wam pasować, czy nie. Więc szczerze, lepiej na tym aż tak bardzo nie bazować. Jedną z nowszych opcji jest także Juntir Wilds. Na pierwszej mapie możemy zakupić pierwszego ringa, dokładnie w Mooncampie. Na drugiej mapie kolejny ring przy pierwszym obozie. Co ciekawe, w Mistborn Barrens możemy kupić oba te ringi bez dodatkowego golda. Także jeśli macie możliwość, warto się tam przejść. No i teraz kwestia plecaka. Warto powiedzieć o tym, że w sezonie 3 jest bardzo dużo map, które pozwalają takowy plecak kupić. Jednak można go także stworzyć w Mystic Forge'u za pomocą odpowiedniej receptury, którą teraz widzicie na ekranie. I okej, może nie jest to najtańsza metoda, ale daje za to możliwość wyboru dowolnych statystyk i owy plecak można robić cały czas. Nie jest to jednorazowa metoda. Rozmawiając o armorze, nie można także przeoczyć ostatniej, najnowszej metody, co prawda tylko na rękawice, ale za to jakie. Mianowicie na rękawice legendarne, które można zdobyć bardzo łatwo. Wystarczy, że wejdziecie w achievementy i wpiszecie Incursive Investigation, który będzie wymagał od was grania w dużej ilości Quick Play fraktali, do włączenia poprzez LFG. Dokładny poradnik co do zdobycia owych rękawic zostawiam wam w opisie. Dobrze, porozmawiamy teraz o stat swapie, ponieważ powiedziałem o tym dość pobieżnie, a warto się chwilę nad tym zatrzymać. Zmieniać statystyki możecie w dowolnej broni ascendetowej oraz zbroi, używając do tego po prostu Mystic Forge'a. W obu przypadkach zasada działania jest taka sama. Zmieniają się tylko przedmioty, które potrzebujecie. W przypadku broni, by zmienić statystyki, potrzebujecie broni, której staty chcecie zmienić, egzotyczną inskrypcję ze statystykami, które potrzebujecie, 5 Glob of Ectoplasm oraz 1 sztuka Anthology of Heroes, którą możecie kupić u NPC, który stoi za to przy Mystic Forge'u. W przypadku zbroi zmienia się tylko inskrypcja na insygnię, która także musi być w wersji egzotycznej. Insygnie oraz inskrypcję można kupić na trading poście lub stworzyć w stacji craftingowej, jeśli takowej nie da się sprzedawać. Wszystkie potrzebne linki będą w opisie filmu. Inną całkiem ciekawą metodą na zdobycie Ascended Armora jest kolekcja Envoy Armor z raidów. Owa kolekcja, która prowadzi do legendarnego armora, pozwala wam przy okazji zdobyć armor ascendetowy, także będziecie mogli ubrać jakąś inną postać, bądź swoją główną na jakiś czas. No i chyba ostatnia część na naszej liście, czyli najnowsza część ekwipunku, a dokładniej reliki. Są to specjalne ozdoby, które dodają nam pasywne efekty po spełnieniu danych warunków. W aktualnym Guild Warsie są to przedmioty wręcz obowiązkowe, które bardzo często są sporym boostem do efektywności naszego buildu. Jak je zdobyć? Tutaj sprawa nie jest tak oczywista jak w poprzednich przypadkach. Wiele buildów używa wielu różnych relików, więc wskazanie tego jednego lub dwóch głównych jest średnio możliwe. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie, jaki relik jest wam potrzebny, a następnie sprawdzenie, czy jest na trading poście. Jeśli nie, wejść na Wikipedię i sprawdzić, gdzie można go zdobyć. Wiele z nich można zakupić na trading poście. Spora część występuje także u sprzedawców na WVW oraz PvP. Warto też wspomnieć o tym, że niektóre potrafią dropnąć z bossów. Tutaj naprawdę polecam posiłkować się stronami typu Snowcrows oraz Wikipedią. Okej, dobra Sizu, jest wiele opcji, o wielu nawet pewnie nie powiedziałeś, jednak co polecasz tak ostatecznie, w jakim kierunku i w jakiej kolejności w ogóle iść?
I tutaj na sam początek jakiś powerowy lub jeśli jesteście bardziej chętni więcej wydać kondycyjny ekwipunek egzotyczny i mówię tutaj o broniach, armorze i trinketach. Chodzi o to, żebyście mogli zrobić cokolwiek w grze. Ewentualnie celestiale. Taki ekwipunek możecie zdobyć czy to z trading posta, czy za karmę. Następnie, jeśli chodzi o trinkety, to mapy z Living World sezon 3 oraz 4. Ewentualnie fraktale lub PvP AKWVW, jeśli lubicie dany content. Jeśli macie jakiś powerowy build, tutaj NPC laurowy lub NPC w waszej gildii, o ile jakąś posiadacie. Fajną opcją jest też Juntir Wilds, tam łatwo można zdobywać ringi. Teraz kwestia armora ascendetowego. Tutaj mieszanka Wizard Volta wraz z IBS 5, czyli Strike Mission z Icebrood Sagi. Są szybkie, łatwe i wiele wybaczają. Musicie mieć Icebrood Sagę, także czekają was małe zakupy. Z samego grania IBS 5 możecie cały zestaw armora zdobyć w około miesiąc codziennego grania IBS 5. Taka przebieżka po bossach trwa około 15-20 minut. Jeśli połączycie to z Wizard Voltem, w którym wybierzecie najdroższe części ekwipunku, czyli klatę, spodnie i hełm, czas na IBS 5 zostanie skrócony do około 10 dni robienia daily. Armor kupujecie w aerodromie, macie tam dostęp do wszystkich statystyk. Potrzebne linki będą oczywiście w opisie. Jeśli chodzi o bronię, możecie kupić je także w aerodromie, gdzie są wszystkie statystyki. Łącząc to tak samo jak w przypadku armora z Wizard Volta, dostajecie całkiem sprawną metodę zdobywania uzbrojenia. I tak mniej więcej wygląda poradnik zdobywania ekwipunku w Guild Wars 2. Wiele osób jedzie na egzotycznym od 13 lat i jest to jakaś metoda, o ile nie chcecie robić fraktali. Taki ekwipunek pozwoli wam komfortowo grać praktycznie we wszystko w grze. I oczywiście nie powiedziałem o wielu achievementach, które dają czy to plecaki, czy to trinkety, czy bronie lub armory. Starałem się jednak pokazać wam metody, które nie są jednorazowe na konto, a można z nich korzystać cały czas, bez przerwy. Jeśli wy macie jakieś ciekawe metody na ubieranie postaci w Guild Wars 2, napiszcie je w komentarzu, jest szansa, że komuś się to przyda. Ja zapraszam was do dania łapki w górę oraz suba, jeśli film wam się podobał. A jeśli chcecie kupić Guild Wars 2 i wesprzeć działanie tego kanału, zapraszam was do opisu, gdzie znajduje się mój link partnerski do zakupu gry. Wszystkie ważne informacje są w nim zawarte, obok tego linku, także z góry dziękuję. I zapraszam was także na Twitcha, gdzie streamuję praktycznie 5-6 razy w tygodniu od godziny 18. Link także w opisie. Mówi do was Sizu. Hej.